Moda na małe klawiatury coraz szybciej rozpowszechnia się w naszym kraju. Stale rośnie liczba producentów, która podąża za tym trendem, co mnie bardzo cieszy, gdyż możemy bardziej spersonalizować klikacza bez konieczności czekania na dostawę z zakątków Azji. W dzisiejszej recenzji skupimy się na 60% mechaniku od polskiego producenta, dokładniej rozchodzi się o Crux Neo Pro. Już na wstępie Wam powiem, że będzie ciekawie. Jak już wspomniałem przy wstępie, Crux Neo Pro to kompaktowa klawiatura wyposażona w 61 klawiszy. Dla przypomnienia, pełny format obejmuje 104 lub 108 przycisków. Na świecie żyje tyle samo zwolenników 60, co ich przeciwników, także sami musicie zdecydować, czy jest to odpowiedni rozmiar dla Was. Dostęp do brakujących klawiszy oczywiście mamy, ale za sprawą skrótów klawiszowych. Na szczęście producent zdecydował się na bogate oznaczenia na kickupach, także bez instrukcji byłem w stanie ich bezproblemowo używać. Niestety nie można przeprogramować skrótów w softie, ale o aplikacji później. Pudełko zostało utrzymane w standardowej i charakterystycznej dla Cruxa czarno-pomarańczowo-szarej kolorystyce. Możemy na nim dostrzec grafikę recenzowanej dziś klawiatury i informacje na temat użytych przełączników, obecności RGB, możliwości pracy w trybie bezprzewodowym oraz obecności software'u. Nie pozostawia ono wrażenia premium, ale w tym budżecie nie ma czego wymagać. Ważne, że klawiatura jest dobrze chroniona. W kartonie oprócz klawiatury znajdziemy plastikowy kick-up puller, kabel USB-A, USB-C, w materiałowym oplocie oraz standardową papierologię. Obudowa została wykonana ze sztywnego i grubego plastiku wysokiej jakości. Przełączniki są osadzone na metalowej płytce, która dodatkowo usztywnia konstrukcję. Klawiatura nawet pod wpływem dużej siły nie ugina się ani nie trzeszczy. Na przedniej krawędzi możemy zauważyć błyszczące i delikatne logo producenta, które nadaje klawiaturze elegancji. Klawiatura ma budowę non-float key, która względem float key'a poprawia akustykę. Na dole znajdziemy 4 gumowe stopery, które spełniają dobrze swoje zadanie, jednak zabrakło mi tam nóżek regulujących kąt nachylenia. Stabilizację klawiatury na blacie biurka wspomaga waga, która wynosi 580 gram. Masa ta może wydawać się niska, ale na tak małe urządzenie jest ona stosunkowo wysoka. Parędziesiąt milimetrów od centralnej części klawiatury znalazło się miejsce na złącze USB-C, które służy do ładowania klawiatury lub pracy w trybie przewodowym. Crux Neo Pro została oparta o klasyczne przełączniki Gateron. Sample, który otrzymałem, bazuje na wersji Blue o charakterystyce kliki, jednak występuje ona również na Redach oraz Brownach. Niebieskie Gaterony informują nas o aktywacji poprzez słyszalny klik i wyczuwalny tzw. bump. Są to bardzo dobre i lubiane przełączniki. Idealny wybór do klawiatury mechanicznej w tych pieniądzach. Teraz posłuchajcie, jak brzmią. Producent nie zapomniał o software'ze. Co prawda nie wygląda on nowocześnie, lecz jest bardzo funkcjonalny. Aplikacja pozwala nam na podpisywanie danych klawiszy, nagrywanie makr, blokowanie skrótów Alt F4, Alt Tab i klawisza Windows poprzez tzw. Gaming Mode oraz zmianę i dostosowanie trybów podświetlenia. Mamy również możliwość stworzenia paru niezależnych profili, np. pod różne programy użytkowe czy gry. Zabrakło tu opcji przeprogramowywania skrótów klawiszowych, wskaźnika stanu baterii czy możliwości wyłączenia lub edycji trybu oszczędzania baterii, który wyłącza podświetlenie po czasie, gdy klawa jest w trybie bezprzewodowym. Klawiatura może się komunikować z innymi urządzeniami poprzez Bluetooth oraz przewód USB-A, USB-C. Przewód USB, jak wcześniej już wspomniałem, jest w materiałowym oplocie. Niestety nie uświadczymy pozłacanych wtyków. Kabel jest stosunkowo sztywny, ale ładnie układa się na biurku. Oczywiście w trybie przewodowym opóźnienia są praktycznie niezauważalne. Miłą niespodzianką jest Bluetooth w standardzie 5.0. Przez widoczne opóźnienia nie zalecam używania klawiatury w trybie bezprzewodowym podczas rozgrywek w dynamiczniejsze gry, lecz dla zajęć produktywnych bądź multimedialnych nie widzę przeszkód. Producent nie podał danych na temat pojemności baterii, ale klawiatura z włączonym podświetleniem pracowała średnio 10 godzin, zaś bez niego 3 dni. Klawa obsługuje pełny N-key rollover oraz anti-ghosting. Działają one również w trybie bezprzewodowym.
Kickupy zostały wykonane z ABS-u w technologii Double Shot. Nakładki są stosunkowo gładkie, jednak palce trzymają się dobrze. Ładnie przepuszczają światło, co potrafi poprawić pracę w nocy. Faktura może się po dłuższym czasie wytrzeć, lecz same znaki nie ulegną uszkodzeniu. Na ich bokach możemy dostrzec legendy, które ułatwiają codzienną pracę ze skrótami klawiszowymi. Na metalowej płytce prócz switchy nie mogło zabraknąć stabilizatorów. Pracują równomiernie i są solidnie osadzone na plejcie. Producent nie zapomniał o delikatnym ich przesmarowaniu, co poprawia trochę feeling i dźwięk. Największe zastrzeżenia mam do staba pod spacją, gdyż ta trochę klekocze, ale jak za te pieniądze jest dobrze. Neo Pro jest wyposażona w podświetlenie RGB. Każdy z klawiszy jest niezależnie podświetlony. Kolory są żywe, jednak LEDy świecą stosunkowo ciemno. Do wyboru mamy 22 różne tryby podświetlenia, które możemy dodatkowo spersonalizować. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Podsumowując, klawiatura jest jednym z najlepszych wyborów do 250, jak nie 300 zł. Niezależnie czy bierzemy pod uwagę tylko rynek polski, czy też ogólnoświatowy. Cena nie jest wygórowana jak za możliwości, które oferuje. Za 250 zł otrzymujemy sprawdzone i lubiane przełączniki Gateron, solidną konstrukcję, dobre nakładki ABS Double Shot, ładne podświetlenie, odczepiany i dobry przewód, 2 tryby pracy oraz konstrukcję non-float key. Co prawda klawiatura nie jest bez niedociągnięć, takich jak niezajasne podświetlenie, brak regulacji kąta nachylenia, czy trochę niedopracowana aplikacja. Lecz liczne plusy rekompensują braki. Mogę ją z czystym sumieniem polecić.